Według niektórych Umbria pochodzi od umbra, ombre, czyli cienia. Nie znamy zbyt wiele legend o Umbrii. Jedna mówi o wietrze wiejącym z nad jeziora Transymeńskiego, który stanowi granicę Umbrii z Toskanią. Gdy marszczy tafle wody i wpada w umbryjskie drzewa oliwne, te szumią nawet w górach. To podobno lamentuje nimfa Agila po stracie ukochanego etruskiego księcia Transimenu. W dzisiejszym odcinku będzie szum drzew oliwnych. Na trasie pięknej wędrówki szlakiem świętego Franciszka z ukwiedzonego Spello będzie też zaskakująco cichy i spokojny Asyż, a w nim rozmowa ze słynnym pisarzem kulinarnym. Będzie Spoleto ze swoimi truflami i sławnym biszkoptowym kotem. W końcu będzie Perugia i jej nie tylko etruskie skarby. Jesteśmy Ania i Marcin, zajmujemy się opowiadaniem historii o miejscach, a to nasza najnowsza opowieść o kwietniowej Umbrii. Zostaniecie? Tak wyglądają zadowoleni, ale nie wyspani, świezi turyści w Perugii. Lotnisko jest, słuchajcie, mniejsze chyba niż dworzec autobusowy w Bytomiu. Nie wyspani, ale za to opaleni. Skóra z nosów już schodzi. W porównaniu z upalną Sycylią robi się nieco chłodniej, a odcienie zieleni ciemniejsze. W pierwszej kolejności chcemy przywitać się ze stolicą tego regionu. Rekonesans bez walizki zostawionej w przechowalni zaczyna się w bardzo dziwnym i nietypowym środku komunikacji publicznej. Niby to monorail, niby funikular, a po chwili okazuje się też, że metro z kilkoma podziemnymi stacjami. Ostatnia wywozi nas też pod czubek Starego Miasta. Jak starego? To skomplikowane, bo Perugia dzieli się na kilka części, niczym andrut, lasagna, niczym antyczna kanapka, z Umbrami, Etruskami, Rzymianami, średniowieczem i renesansem. W wagoniku pewien miły pan zasugerował nam, żebyśmy weszli do średniowiecznego klasztoru świętego Piotra, ponieważ tutaj znajduje się jedno z największych malowideł na świecie. Zaraz to zweryfikujemy. W roku 996 papieżem zostaje pierwszy Niemiec, Grzegorz V, a odtąd trzeci staje się cesarzem rzymskim. Wtedy też ukończono to opactwo. A po weryfikacji okazuje się, że ten rekord malowideł polega, iż tutejsza bazylika to największa niemuzealna galeria malarstwa w środkowych Włoszech z dziełami Caravaggia, Rafaela i jego ucznia, zwanego Peruginem. Inkunabuły, zapach kadzidła, pieczołowicie odrestaurowane freski, średniowieczny ogród klasztorny. W takich miejscach w średniowieczu rodziła się często botanika, ziołoznawstwo, ogrodnictwo. Dziś z opactwem sąsiaduje Wydział Rolniczo-Ogrodniczy tutejszego uniwersytetu. Zobaczymy, czego się uczą na tym Uniwersytecie Rolniczy. Widzę, że mają tak po 5-6 lekcji, nie? Dziennie. 4. Jesteśmy daleko na północ od Sycylii, więc wiosna dopiero się tutaj rozkręca. Słuchamy ptaków w pięknej, średniowiecznej scenerii tego ogrodu i niech nas to dobrze napędza na temat i motyw tego odcinka. On się pewnie jeszcze później pojawi. A zeń rozpościera się przepiękny widok na ten fragment Umbrii, który właśnie za chwilę będziemy odkrywać. Na dalekim tle widać jeszcze ośnieżone Apeniny Nursji, ziemi, którą starożytni Umbrowie dzielili z Etruskami przez rzekę Tybr, aż przybyli Rzymianie. Perugia, czyli Paruzja starożytna, miłośnikom sportu, a zwłaszcza siatkówki, kojarzy się jednoznacznie z bardzo słynnym klubem siatkarskim. Mi zawsze kojarzyła się jako stolica Umbrii, ale też jako jedno z miast tak zwanej Ligi Etruskiej. Bardzo chcielibyśmy przygotować dla Was kiedyś odcinek tylko i wyłącznie o szlaku etruskim we Włoszech, a być może o Etruskach.
Natomiast na razie musimy posilić się tym, że tutaj w tutejszym muzeum archeologicznym znajduje się Cippus Perusinus bodaj, kamień graniczny Perugii, jeden z najważniejszych zabytków etruskich we Włoszech. Tylko my i kilka szkolnych wycieczek zaglądamy dziś do korytarzy Muzeum Archeologicznego, w którym królują pamiątki sprzed wielu i bardzo wielu wieków, a z okien rozpościera się znów widok na wybuchającą wiosną Umbrię. Aż chce się z nich prosto wylecieć gdzieś tam w dal. Niestety, pani pilnująca nie pozwala nam nawet chwycić za klamkę. Perugia przygotowuje się do Wielkanocy. Sklepy są obłożone, stoiska i jarmarki na ulicach wyłożone. Wszystkim zawiaduje figura króla Wiktora Emanuela. Oczywiście, jak to my, szybko skusiliśmy się na zakup wyrobów z umbryjskich trufli. Umbria. Sì, Umbria il tartufo. Umbria il tartufo. Temu panu naprawdę dobrze z oczu patrzyło, tak jak i jego pieskowi. Grande Virillo. Tak jak powiedziałem, do Perugii wrócimy jeszcze po Asyżu. Między innymi, by zobaczyć jeden z najbardziej tajemniczych włoskich zabytków, schowany pod jej posadzkami i ulicami, ale też, no nie oszukujmy się, dla perugijskiej czekolady. Czy to pora na Asyż? Tak, to pora na Asyż, bo tu mieszkamy, tej części dolnej, którą historia mocno poróżniła z jej częścią górną. Ale to długa historia. Tak, mieszkamy w mieszkanku w Asyżu, ale lokalizacja jest istotna. Oczywiście rolety, gdyż mamy mieszkanko specyficznie położone. Z jednej strony linia kolejowa, z której będziemy korzystać, a z drugiej strony Stare Miasto w Asyżu, tam, z którego też będziemy korzystać. Autobus z Dolnego Asyżu dowozi nas na przystanek Matteotti w górnej części miasta. Bardzo dobry wybór. Historia Asyżu sięga czasów etruskich i rzymskiego miasta Assisiu, którego kształty można jeszcze gdzieś tam dostrzec, uważnie latając nad miastem dzięki Bronek. Stąd też widać potęgę zamku Roccamaggiore, bo Asyż był potęgą, był wręcz największym wrogiem Perugii przez jakiś czas i paradoksalnie papiestwa. Najczęściej sprzymierzał się z księstwem Spoleto. Na razie jest zaskakująco cicho i spokojnie, jak na prężnie działające centrum też pielgrzymkowe. Zapraszam Cię, żono, na najpiękniejszą kawę tego pobytu. Dziękuję. Widok za $1 000 000, a tak naprawdę za dodatkowe 1 euro, bo tutaj już nie uświadczycie kawę za 1 euro espresso jak na Sycylii. Raz, że to popularne miejsce pielgrzymkowe, a dwa, co troszkę tutaj zaburzają mi niemieccy turyści na przykład, ten fantastyczny dźwięk dających orkiestrę ptaków, to w ogóle Asyż jest często wpisywany na listę takich obowiązkowych turów po Italii z góry na dół albo z dołu na górę. No nie znajduje się idealnie pośrodku między Toskanią a Rzymem, ale prawie, bo Asyż to nie tylko jest sanktuarium i miejsce pielgrzymkowe, ale po prostu miasto było ważne, jest piękne, uważane za jedno z najpiękniejszych w całych Włoszech. Zajęte obfitymi trelami ptaki nie są łase na okruszki ciastka świętego Franciszka. To lokalny przysmak. Przyroda pobudza Umbrię niczym mocna kawa z takim widokiem na XIII-wieczny kościół świętego Rufina i wprowadza w najpiękniejszy czas w roku. Cudownie, że udało nam się zasmakować takiego Asyżu. Gdy wrócimy tu za kilka dni, tak nie będzie. Któż by przypuszczał, że w kwietniu człowiek będzie szukał trochę ochłody od słońca, w tym przypadku w podziemiach romańskiej bazyliki pod świętym Rufinem, ale warto tu zajrzeć.
Jak widzicie, Asyż zbudowany jest z charakterystycznego kamienia, który pozyskiwany jest z okolicznych gór, no bo Umbria jest bardzo górzystym regionem. I tak mija godzina i kolejna i słońce się nieco obniża, a my czekamy na niezwykłe spotkanie pod niezwykłym kościołem. Myślę, że byłoby niezwykle podejrzane, gdyby nawet na głównym placu takiego miasta było cicho. Tutaj nie jest. Śladem miasta rzymskiego o podobnej nazwie jest ten charakterystyczny front świątyni Minerwy, dzisiaj kościół. Zaskakujący synkretyzm, choć może i nie zaskakujący dla niektórych, ale co jest ciekawe, to jedna z najbardziej zachowanych tego typu świątyń rzymskich we Włoszech, oczywiście poza Rzymem. Ale już nie będę się mądrzył, bo mamy okazję i będziemy mieć okazję porozmawiać z kimś dużo mądrzejszym na temat Umbrii. W rytmie kapiącej fontanny z 3 lwami usiądziemy na kawie z Bartkiem Kierzunem, niezwykle popularnym i cenionym dziennikarzem, pisarzem kulinarnym, który niedawno zamieszkał w Umbrii właśnie. Pierwsze pytanie, które pewnie zadaje Ci mnóstwo ludzi i może masz już dość odpowiedzi na nie, ale myślę, że wiadomość się przyda naszym widzom. Sprawdzimy to. Motywacja. Dlaczego Umbria, a nie Toskania, taki archetyp miejsca, gdzie trzeba się przeprowadzić, lub ostatnia popularna kampania? Trochę przypadek, wiesz co, ja nie ukrywam, ja chciałem mieszkać we Włoszech, ale plan był prosty. Zależało nam na tym, żeby znaleźć miejsce, które będzie autentyczne, miejsce, które będzie piękne. Była Umbria, była Abruzja i było Latium. Bardzo blisko od Rzymu. Pomawiałem się z agentami nieruchomości, po prostu zrobiliśmy takie kółko. Trochę Umbria wybrała nas, a trochę Umbrię wybraliśmy my. Miałem poczucie, że ja trafiłem, wiesz, tam gdzie powinienem trafić. Miasto kompletne, zamknięte murami obronnymi, maluteńkie, tam mieszkają 22 osoby. Montecchio, tylko że jest kilka Montecchio we Włoszech, w związku z tym trzeba pisać Montecchio di Giano albo Montecchio Giano dell'Umbria i wtedy wyskoczy to właściwe. Mieszkanie, które znaleźliśmy w Latium, pod Rzymem, było wspaniałe. Miejski autobus z Rzymu, czyli już w ogóle, wiesz, absolutnie idealnie, ale okazało się, że jest troszkę za małe. Na zdjęciach wyglądało na większe. Kiedy przejechaliśmy przez tunel i wyjechaliśmy w Abruzję, to się okazało, że słońce zniknęło, ja nie wiem, czy to jest dobry region, żeby tam mieszkać. I się okazało, że jest naprawdę zimno. Trzeci czarny koń tego wyjazdu, Umbria na sam koniec i okazało się, że tak, że to jest to, czego szukamy. Wyszliśmy na taras, zachodziło słońce, wiesz, na tle tego zachodzącego słońca niewielka wieża kościoła świętego Bartłomieja i myślisz sobie, tak, to jest to. No. Czarny koń, tu nawet nazwa pasuje troszeczkę, bo Umbria też tym czarnym koniem turystycznym staje się podobno. Dla tych ludzi, którzy są zmęczeni Toskanią albo nie chce im się po raz 7 tam jechać. Potwierdziłbym, wiesz co, z bardzo prostego powodu. Myślę, że to też zależy od tego, ile ma się lat, czego się szuka, czego się oczekuje. Dla mnie w tej chwili bardzo ważne jest, żeby mieć trochę więcej spokoju i Umbria, która właśnie, wiesz, tak naprawdę rzeczywiście troszkę niby na uboczu, jednak jak się spojrzy na mapę, to jednak wiesz, jak jest napis Włochy, jak się otworzy mapę w internecie i zobaczysz Włochy, to jest Umbria, więc tak, no więc jakby wiesz, to jest oczywiście sam środek, dobrze skomunikowany region, super ciekawy, jeżeli chodzi o zarówno kulinarną, winiarską stronę. Mimo wszystko, mimo tego, że wiesz, jest takie przekonanie, że ta największa sztuka jest w Toskanii. I jasne, ona tam, to jest, wiesz, to jest wielkie S, to już nawet nie jest duże S, to jest wielkie S, ale tutaj też nie jest źle. No wiesz, jesteśmy w Asyżu, mamy rzut beretem do Bazyliki Świętego Franciszka, gdzie są freski Giotta i to jest wszystko tak, że no ile, nie wiem. Co 5 minut byśmy tam byli. Co jest zabawne, zanim tu przyjechaliśmy, pytaliśmy znajomych o Umbrię, o Umbryjczyków. Opinie były, powiedziałbym pół na pół, że może być ciężko, bo są zamknięci. Bo to jest taki jednak region, który jest, wiesz, bardzo mocno przywiązany do swojej tradycji. To jest duża duma z tego, że są potomkami Umbrów, jednego z tych pierwszych włoskich, italskich tak naprawdę plemion, które tutaj były. Ja mam wrażenie, że jest zupełnie inaczej, bo było to absolutnie cudowne, jak wiesz, jak zaczęliśmy wyciągać rzeczy z samochodu, które tam od 3 dni były stłoczone, bo przyjechaliśmy tutaj ze wszystkim, to się okazało, że sąsiedzi właśnie, wiesz, chodźcie, tu jest kawa, tu jest ciasto, wiesz, siedzieliśmy przed domem, jedliśmy ciasto, chwilę później dostaliśmy butelkę oliwy, chwilę później dostaliśmy trufle, bo było lato i były letnie trufle, więc chyba jest okej.
Asyż, co trzeba powtórzyć, dzieli się na dwie części. A może jednak coś tam powiem. W maju, w święta zwane kalendariami, fiestuje się ten historyczny podział, który narodził się z kłótni dwóch szlacheckich rodów. I ta historia pewnie wam się już z czymś kojarzy. Mamy okazję rozmawiać obecnie z jednym z najlepszych, najciekawiej piszących dziennikarzy kulinarnych w Polsce, posiadającym jedne z najładniej wydanych książek z serii Do zjedzenia. W takim razie, co jest warte do zjedzenia w Umbrii? W sensie jest tu co najmniej kilka rzeczy i to w zależności od pory roku tak naprawdę, bo tak, jesteśmy 10 km od apellacji Sagrantino. To jest jedno z tych win włoskich, o którym jeszcze w Polsce nie jest głośno, ale mam wrażenie, że będzie bardzo głośno, bo to jest tak naprawdę jeden z bardziej szlachetnych szczepów o bardzo długiej historii. Umbria DOP to jest jedna z najbardziej cenionych włoskich oliw. W związku z tym, wiesz, znowu drugi bardzo, bardzo mocny punkt. Trzecia rzecz to są trufle. Trufle to nie tylko Piemont, trufle to także Umbria. Tutaj są trufle i letnie, i zimowe. Ja mieszkam w takim miejscu, gdzie właśnie, wiesz, słychać szczekanie psów o poranku i to znaczy, że ci ludzie, którzy polują na trufle, właśnie wyszli z domu i będą ich szukali, więc wiesz, to są takie najmocniejsze rzeczy. Jest makaron, który nazywa się strangozzi, wyjątkowy, bo przygotowywany z dwóch rodzajów mąk. Mąki z pszenicy miękkiej i mąki z pszenicy twardej. Trochę jak spaghetti, ale o kwadratowym przekroju. No i właśnie to jest idealny makaron do tego, żeby podać go między innymi z truflami albo w tej najprostszej wersji z oliwą. No i teraz wiesz, jest wiosna. Jedna z pierwszych rzeczy, jak przyjechaliśmy do Montecchio, sąsiadka nas powitała, wiesz, takim małym bukiecikiem. Dzikie szparagi. Jest sezon na dzikie szparagi, w związku z tym, jak się jedzie samochodem, to bardzo często jesteś w stanie zauważyć ludzi, którzy dziwnie przykurczeni chodzą po gajach oliwnych, wiesz, rozgarniają krzaki i szukają czegoś. To oznacza, że szukają dzikich szparagów, które są absolutnie rewelacyjne. Przeczytałem na twoim fanpage'u, że już zostały ugotowane i zjedzone. A jakie ty byś inne jeszcze miasteczka, w szczególności dla polskich widzów, polecił? Nie tylko do zobaczenia, ale właśnie może jako też baza wypadowa. Umbria jest wbrew pozorom dość różnorodna. My jesteśmy tu, gdzie jeździ pociąg, tak naprawdę to jest taki bardzo duży, płaski teren i tam, kawałeczek stąd, teren zaczyna falować i właśnie od Montefalco do Todi to jest jeden z najpiękniejszych kawałków Umbrii. To jest taki teren, w związku z tym wydaje mi się, że cudownym miejscem do mieszkania byłoby miasteczko Todi. Jest troszkę na uboczu, to nie jest ten główny szlak umbryjski. Dzięki temu jest super autentycznie. Tam nie ma sklepów z pamiątkami. Bewania jest świetna. Znowu wiesz, Bewania maluteńka, piękna. Idealne miejsce właśnie znowu, żeby pojechać sobie tam wieczorem usiąść, wiesz, napić się wina, kawy, zjeść coś słodkiego. No. Od jakiegoś czasu można u ciebie zamieszkać, czy też, jak rozumiem, przez jakiś fragment roku można zamieszkać i traktować to jako bazę do zwiedzania Umbrii. Tak, i powiem ci, że odpowiem przekornie, bo tak można, bo rzeczywiście wtedy, kiedy nas nie ma w domu, dom można wynająć. Ale było to zabawne, bo jeszcze zanim podpisaliśmy umowę w ogóle, że kupujemy ten dom, to ja siedziałem naprawdę przed komputerem i sprawdzałem odległości. Wyszło mi, że to Montecchio, wiesz, które jest naprawdę takie, leży na samym środku tego wszystkiego, co trzeba w Umbrii zobaczyć. A jak pada deszcz, to rozumiem, że oprócz płyt można też przeczytać na przykład zostawioną na stole Italię do zjedzenia. Można, tak. Zostawiamy tam wszystkie 4 książki, które się do tej pory ukazały i nawet można z nich pogotować, bo to, wiesz, dobre jest to, że rzeczywiście tutaj zaopatrzenie w sklepach jest zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli chce się gotować włoskie jedzenie niż w Polsce, w związku z tym, wiesz, świat stoi otworem. No. Dzięki wielkie. Cała przyjemność po mojej stronie. I udanego roku w Umbrii oraz lat kolejnych. Bardzo dziękuję. Naładowani masą wiedzy, choć to niekoniecznie związane jest z profanum, oddajmy wieczór i koniec dnia dla sakrum. Najlepiej tam, gdzie bije serce sakralne Asyżu, składającej się również z 2 części, górnej i dolnej, bazylice świętego Franciszka z absolutnie zjawiskowymi wnętrzami, freskami Giotta i niepowtarzalnym genius loci tych przestrzeni, ocalałych mimo trzęsienia ziemi z 1997, którego ślady jeszcze gdzieniegdzie w mieście dostrzeżecie. A nader wszystko z grobem świętego, którego życie i filozofia wywarła chyba największy wpływ na świat wierzących i niewierzących,
kształtowanie się postaw proekologicznych, umiłowania przyrody. Bądź człowiekiem pośród stworzenia, a bratem między braćmi. Prekursor przydałby się współcześnie. Dzień dużo dłuższy niż jeszcze wiele tygodni temu powoli się kończy. W Asyżu rozpoczynają się obchody Triduum, a resztki słońca wskazują na te niezrównane miasto i zbocza góry, którą będziemy wędrować już o poranku. Godzina 8:30. Po śniadaniu na stacji kolejowej docieramy pociągiem wrześki poranek do miasteczka Spello. Choć liczy zaledwie 1600 mieszkańców, to otoczone rzymskimi murami przez Juliusza Cezara zwane było aż spektakularnym, a Oktawian August zostawił po sobie bramę. Przechodzimy przez całe, jeszcze senne, bardzo znane we Włoszech z kwiatowych ozdób, średniowieczne miasteczko i docieramy aż na Belvedere, gdzie, jak nazwa wskazuje, piękny widok rozpościera się z pomiędzy połączenia Wisterii z Judaszowcem, które na Sycylii trochę myliliśmy z migdałowcem. I piękne umbryjskie góry w tle. Wychodzimy z miasta, ale jeszcze nie na ścieżkę docelową. Tutaj idzie się przez fragment dawnego rzymskiego akweduktu. Widzicie, to za moimi plecami, pośród gajów oliwnych. Te cienie na mojej twarzy to właśnie poświata, którą rzucają drzewka oliwne. I widok również jest stąd fantastyczny. No ale coś trzeba wybrać. Święty Franciszek związany był również ze Spello. Tutaj właśnie stąd biegnie, właściwie kończy się ostatni fragment trasy turystycznej Via di Francesco, która biegnie od Ascoli po Asyż. I my właśnie postaramy się udać tym ostatnim fragmentem aż do Asyżu. A co ciekawe, oznaczenie tej trasy widzę, że ma kolory takie same jak barwy Śląska. Lekko zawiewa pośród gajów oliwnych. To może być ten płacz nimfy Agili. Zachwycają nas maki, śpiewają jak szalone w tym dniu ptaki. Teraz na chwilę zamilknę, a wy przejdziecie się z nami w Wielką Sobotę razem aż do Asyżu, kontemplując po drodze to, co najważniejsze. Buona Pascha. Grazie altrettanto.
Przepiękna była to wędrówka, nie zapomnimy jej nigdy. Łatwa, odświeżająca głowę, słońce w plecy, zapach ziół w twarz. Polecamy każdemu, jak będziecie w okolicy i właśnie w tym kierunku. Obiecaliśmy powrót do Perugii, oto więc powrót do stolicy w konkretnym celu. Z jednej strony jest nim ten przepiękny, jeszcze raz to powiem, widok z jedynej w swoim rodzaju twierdzy Rocca Paolina na Apeniny, a z drugiej strony Perugia nie jest zbyt znana, można by powiedzieć, zwłaszcza jak się leży pomiędzy Florencją a Rzymem, ale jak wiedzą dobrze miłośnicy Włoch, to nie jest ważne. Ważne jest czasami, żeby złapać ten genius loci, usiąść na głównym placu, przy głównym pałacu, w tym przypadku pod wiszącymi mosiężnymi lwem i gryfem, obok katedry lub Duomo San Lorenzo i łapać resztki słońca, czekać z utęsknieniem na drugą lub trzecią kawę, nasłuchiwać szumu wody z fontanny i to często po prostu wystarcza. A dodatkowo w Perugii jest to wszystko z nawiązką. Wszechobecny motyw gryfa i lwa oraz smak i zapach słynnej czekolady z Perugii. Oczywiście kupujemy kilka, w tym taką ostrą z peperoncino. A co z tym najbardziej tajemniczym miejscem w podziemnej Umbrii? I czy to jest ta nawiązka? Myślę, że tak, chyba to miałem na myśli. Schowany głęboko pod poziomem ulic podziemny świat, starszy niż antyczny Rzym, wilgotny, ciemny, tajemniczy, to Etruska, studnia miejska, której głębokość przekracza znacznie 100 metrów. Człowiek znowu się czuje, jak grał Assassin's Creed, ale oczywiście w najlepszą część, czyli Brotherhood. Kto grał, ten wie, że motyw Etrusków nie jest wcale tutaj naciągany. Brama Słońca jest trochę naciąganą nazwą, bo to nie jest taka klasyczna brama, tylko bardziej zygzakowate, wielopoziomowe schody wjazdowe do miasta. Za to brama, również północna, ta jak najbardziej przypomina wejście do miasta i co ciekawe jest jedyną taką bramą, która oficjalnie nazywa się bramą etruską. Jeśli byliście uważnymi w tym odcinku, to widzieliście sporo znaków w barwach Śląska. W kolejnej miejscowości, jak widać, też się znajdują. Przy czym tutaj lepiej, aby Ślązak po śląsku nie wymawiał zbyt głośno nazwy, bo jesteśmy już w Spoleto. Widok, jaki nas przywitał, mnie osobiście wzruszył. Jak i fakt, że z dużą dozą prawdopodobieństwa odwiedził nas ten sam biszkoptowy kot, co jesienią pana Roberta Makłowicza w tym samym miasteczku. Albo jeśli nawet nie on, to jakaś jego rodzina. Przyjrzyjcie się, jak sądzicie. U północnych opłotków Spoleto znajduje się San Ponciano, senny klasztor z zapomnianymi romańskimi kryptami, do których weszliśmy nieco przypadkiem, a także schowany w środku cmentarza klasztor ufundowany przez Longobardów i bazylika San Lorenzo. Niestety jest on zamknięty, co jest przykładem na to, że nie zawsze zabytek wpisany na listę UNESCO jest popularną atrakcją turystyczną. Po trzęsieniu ziemi już się nie podniósł, jest zniszczony, a lokalna społeczność jeszcze nie potrafiła uciągnąć możliwości jego renowacji. Czasami tak bywa, a jest jedną z największych pereł stylu longobardzkiego. Włosi spędzają święta trochę inaczej niż my. Dzisiaj mamy poniedziałek wielkanocny i ten dzień właściwie chyba jest dla Włochów ważniejszy niż ten pierwszy dzień, niedziela wielkanocna. Oni w ten drugi dzień świąt raczej spędzają czas ze swoimi rodzinami albo udają się na wycieczki, czyli spędzają ten czas aktywnie, czego doskonałym przykładem jest tutejszy szlak, który jest dziś dość oblegany. Kiedyś biegła tędy linia kolejowa pomiędzy Spoleto a Nursią. To już jest taka bardzo głęboka Umbria, górzysta. Dzisiaj, jak widzicie, biegnie tutaj trasa rowerowa, ale też piesza. Część mieszkańców i gości udaje się tym szlakiem w kierunku Monteluco, sanktuarium. Tam też jest taki święty gaj dębowy związany ze świętym Franciszkiem. My nie mamy takich planów, bo do około 12-13 dzisiaj są otwarte obiekty w Spoleto, które chcielibyśmy zobaczyć. To jest hit.
Miasto Spoleto, położone równie kaskadowo jak Perugia, wspiera mieszkańców i turystów unikatowym środkiem komunikacji publicznej. Są to schody ruchome i chodniki ruchome, podziemne. I to windy jeszcze są, z własnymi stacjami. I są aż 3 takie linie tutaj. Czyli widzicie, Umbria, zwłaszcza ta jej część, pewnie będzie bardzo wymarzonym kierunkiem dla miłośników komunikacji publicznej. Jeśli do nich się zaliczacie, wpiszcie proszę w komentarzu pod filmem Niech żyje komunikacja publiczna, a przygotujemy kiedyś dla Was odcinek tylko i wyłącznie o takich różnych nietypowych środkach komunikacji publicznej. Wyjeżdżamy, czy też wysiadamy na schodowej stacji Katedra i zaglądamy do wyjątkowo pięknej Duomo z wyjątkowo pięknymi freskami oraz mozaikową fasadą patrzącą na plac, który latem przeistacza się w ogromną salę koncertową pod gołym niebem. Muzyka klasyczna rozbrzmiewa wtedy i pędzi wszystkimi wąskimi uliczkami miasteczka, którego mury jak najbardziej pamiętają klasyczne, antyczne czasy. Łuk Germanika niedaleko, Teatr Rzymski, w końcu prawie w całości zachowana rzymska willa. Co można chodzić po nich? Czuję się naprawdę... Niesamowite. Po prawie 2 miesiącach ograniczania mięsa ciężko było oprzeć się umbryjskiej porczetcie, soczystej, wypełnionej ziołami i wyjątkowo niepotrzebującej musztardy. Viva Italia! Jak i jednych z najsłynniejszych lodów włoskich, pistacjowych, które nawet w 2017 roku wygrały Mistrzostwa Świata. Udało się załapać. Powiedzmy sobie szczerze, jakbyśmy się nie nagimnastykowali, to nawet jedzeniem w Spoleto nie pokonamy tego widoku i tej budowli. Most w Spoleto, po części akwedukt, jest unikatem, bo jest młodszy niż rzymski, starszy niż renesansowy, niestety niedostępny, o czym informuje tabliczka włoskiego Ministerstwa Kultury. I to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą mini włoską serię. Wpisujcie w komentarzach, jakie inne jeszcze regiony włoskie chcielibyście zobaczyć u nas, a kończymy z tym mostem w tle. Niech on będzie taką fajną metaforą tych 2 miejsc w Europie, które najbardziej lubimy, czyli Włochy i Polski. Według niektórych Umbria pochodzi od słowa ombre, czyli cienia. Może warto by było, aby z niego wyszła. Zaraz, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ musimy wspomnieć jeszcze o charakterystycznym produkcie dla tego regionu, dla Umbrii, czyli o truflach. Ja mam danie z truflami, strangozzi con tartufo. No i teraz chyba kończyć możemy. Smacznego! To smacznego roku Wam życzymy, oby z Włochami na talerzu lub talerzu gdzieś we Włoszech. I teraz salve.